Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie albo kiedy tego słuchacie. Arek Cempura i Rozmowy Winergo. A propos słuchacie, to przypominam po raz kolejny z uporem maniaka, że dostępna jest wersja podcastowa, także możecie nas znaleźć na Spotify'u, Apple Podcast czy Amazon Music. Także zapraszam serdecznie, możecie nas słuchać w podróży, podczas spacerów. Nie przeszkadzamy, myślę, że dostarczamy ciekawe treści. Warto, żebyście ich słuchali. I jedna ważna rzecz, w poprzednim odcinku widzieliście tak w dosyć dziwny sposób, zapraszałem was do tego, żebyście pisali komentarze, a skoro teraz jesteście z nami, skoro tutaj to oglądacie, słuchacie, to zapraszam do tego, abyście dali w komentarzu znać, jak podobała wam się pierwsza część rozmowy z Krzysztofem Bińkowskim. Bo właśnie teraz zapraszam na drugą, bo nie wyczerpaliśmy jeszcze całego tematu dotyczącego bezpieczeństwa naszego, szczególnie kiedy mówimy o tym, że korzystamy na co dzień z naszego urządzenia takiego bardzo osobistego, jakim jest nasz smartfon. Także dzisiaj kolejna część rozmowy. Porozmawiamy z Krzysztofem, co robić dalej, aby zadbać o naszą cyfrową tożsamość, aby sprawdzić pewne rzeczy, które nam mogą grozić, jak możemy tutaj wykorzystać telefon, bo iPhone do nas mówi, kiedy ktoś nas próbuje, nie wiem, podglądnąć albo będzie chciał podglądać, może nasza latarka będzie chciała mieć dostęp, nie wiem, do książki telefonicznej, do kamery i teraz pytanie po co to naszej latarce. No i kwestia dotycząca też właśnie tego, jakie ślady zostawiamy w internecie, jak mogą zostać wykorzystane przeciwko nam, no i jak Apple wspiera tą naszą prywatność, kiedy płyniemy przez wzburzone morza tego internetu. Zapraszam serdecznie. Krzysztofa już mogliście poznać, tak jak powiedziałem. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, kim jest Krzysztof, bo dopiero trafił na ten odcinek, to Krzysztof, krótko, kim jesteś, co robisz i dlaczego cię to kręci? Zajmuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem, informatyką śledczą i jestem również trenerem i wykładowcą akademickim. Dzielę się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa, z zakresu etycznego hackingu i informatyki śledczej. No i mam przyjemność prowadzić szkolenia zarówno komercyjne, jak i również edukuję ludzi również na różnych spotkaniach społeczności. Też dzielę się tą wiedzą. Po raz kolejny podkreślasz to, że jesteś wykładowcą. Ja rozumiem, że to jest tak trochę z obowiązku, czy jednak masz jakąś taką pasję, że chcesz się tutaj dzielić z ludźmi tą wiedzą zdobytą, żeby tworzyć tych etycznych hakerów, którzy będą stali po tej dobrej stronie mocy? Myślę, że to jest taki element, który był zaszczepiony ponad 15 lat temu, kiedy zostałem trenerem, gdzie miałem przyjemność, moim właśnie mentorem był Paweł Pawiak, którego miałeś przyjemność też poznać. Myślę, że to on przygotował mnie do pierwszych egzaminów i widział ten potencjał udzielenia się wiedzy. Powiem szczerze, że to nadal staram się właśnie sprawiać, to dzielenie wiedzy nie dość, że jest, powiedziałbym, przyjemne, to sprawia mi nadal tak samo wiele radości, jak to robiłem 15 lat temu. Ponieważ jestem trenerem firmy Microsoft od ponad 15 lat, od roku 2007, etycznych hakerów i informatykę śledczą szkole prawie zaraz w tym roku, właśnie w kwietniu minie 10 lat, czyli mam przyjemność, a jeżeli chodzi o wykładowcę akademickiego, to też od dobrych kilku lat mam przyjemność dzielić się tą wiedzą i być może właśnie to właśnie ci studenci, to te osoby, które czasem spotykam na różnych konferencjach, na różnych elementach, którzy powiedzieli to pan nam zaszczepił, że tak powiem, tą wiedzę, zachęcił, czy pokazał parę jakichś ataków, czy generalnie uświadomił pewne ataki, gdzie faktycznie tymi elementami związanymi z bezpieczeństwem te osoby się zainteresowały i ich kariera poszła w tym kierunku. Tak? Być może stąd tutaj ta edukacja, a że z drugiej strony lubię się dzielić wiedzą, no to tak jak mogę, czyli to się dzielę. Tak naprawdę stworzyłeś iluś ludzi po tej dobrej stronie mocy. Mam taką nadzieję. Okay. Mam taką nadzieję, że bo tych, których stworzyłem, że tak powiem, po tej niedobrej stronie mocy, to nie wiem. To nie wiesz. Tylko musimy zawsze pamiętać, ja od strony edukacji zawsze podchodzę do rzeczy. Każde szkolenie, każdy wykład to jest pewne zachęcenie do studiowania pewnego zagadnienia, tak? Bo ja mam określony plan, określony zakres informacji, które chcę przekazać. Staram się przekazać je jak najlepszym sposobem. Nie dość tylko teoretycznie, ale również i praktycznie, czyli pokazywać na przykład takie narzędzia, jak w poprzednim odcinku mówiliśmy
mówiliśmy o Flipperze Zero, na szkoleniach z etycznego hackingu pokazuje to narzędzie, bo chcę zbudować świadomość, żeby osoby, które zajmują się etycznym hackingiem, wiedzieli, że to jest ich narzędzie pracy. To jest narzędzie dla pentestera, ale z kolei wykorzystanie w niecnym celu tego narzędzia, to właśnie na przykład ta osoba, o której mówiliśmy też wcześniej o metrze, myślę, że generalnie powinna odpowiedzieć za niewłaściwe użycie, czy za wykorzystanie tego narzędzia bez zgody. Te osoby, które siedziały w metrze, nie zgodzili się na to generalnie. Robiła, no właśnie, może ale dopisała do Poczekaj, ta osoba najpierw włamała się do regulaminu korzystania z metra warszawskiego. Tam dopisała element, że kupując bilet wyrażasz zgodę na udział w testach. Jest dorabialne? Jest dorabialne, tylko kolejny element, znowuż przełamanie zabezpieczeń i naruszenie integralności. Naruszenie integralności, czyli zmodyfikacja regulaminu, co już też nie jest takie proste generalnie tutaj, mówiąc oczywiście w języku bezpieczeństwa. Wracając jeszcze do edukacji, to chciałbym powiedzieć, że ta edukacja, przekazywanie tej informacji, budowanie tej świadomości, to jest, myślę, że bardzo często nagrodą. Gdzieś miałem przyjemność występować też jako mentor, prowadzić młodych ludzi, którzy oczekiwali pewnej wymiany doświadczenia, czy podzielenia się tym moim doświadczeniem. Bo dzielę się tym doświadczeniem, które zdobyłem wiele lat temu, gdzie mogę przynajmniej przybliżyć wielu osobom, jak powinno do tego podejść, jak na to spojrzeć. Ale chciałbym zwrócić uwagę też, że cyberbezpieczeństwo, etyczny hacking czy informatyka śledcza to są zakresy wiedzy takie, które wymagają ciągłego uczenia się. To nie można powiedzieć, że ktoś zrobi szkolenie, zdał egzamin i już jest ekspertem. Tym ekspertem będzie cały czas, kiedy będzie się samodoskonalił i ciągle generalnie się uczył, bo jak wiemy, hakerzy nie śpią, będą to wyszukiwali coraz to nowsze sposoby, żeby dostać się do naszych urządzeń, przez urządzenia do naszych pieniędzy, czy ewentualnie skorzystać i wykorzystać naruszyć naszą prywatność. No tak, hakerzy też mają jakąś swoją społeczność edukacyjną, dzielą się tą wiedzą z różnych kontynentów, to co mówisz. Tak, haker w darknecie generalnie, krótko mówiąc, w sieci, w której czują się anonimowo, tak, ci w darknecie wymieniają się tymi informacjami, również generalnie, czy gdzieś tam pozyskują informacje, czy wręcz, że tak powiem, sprzedają te informacje, bo wiele wycieków, o których jest głośno, trafia właśnie do darknetu, gdzie te wycieki można pobrać, czy można się z nimi zapoznać, czy ewentualnie na przykład kody gry są również wystawiane na sprzedaż, tak? W rozliczeniu oczywiście w bitcoinach, gdzie można generalnie kupić pewne rzeczy, czy tak naprawdę w darknecie można kupić wszystko, od cyfrowej tożsamości, od numerów kart kredytowych, poprzez wiele informacji, którym właśnie atakujący, czy hakerzy generalnie może nie dzielą się bezpłatnie, o tak bym powiedział, tylko oni po prostu zrobili sobie z tego mechanizm do zarabiania pieniędzy i po prostu zarabiają, i to zarabiają dość pokaźne pieniądze. Czyli wracamy do tego, co padło, jak miałem rozmowę z Maciejem Iwanickim z Fortinetu i potem z Przemkiem Zawadzkim z Cisco, że cyberprzestępca to dochodowy zawód. Może nie szanowany, na pewno, ale niestety dochodowy. Dochodowy. Tak? Ja bym powiedział tak, że tutaj jeszcze spójrzmy teraz na zmianę przestępców, bo tu trzeba powiedzieć, czy cyberprzestępca, czy przestępca, tak naprawdę zmieniło się tyle. Ci przestępcy, którzy gdzieś tam napadali na kantory, czy na banki, oni po prostu bezpiecznie w tej chwili przybywają sobie w krajach, gdzie nie ma podpisanej umowy o ekstradycji i starają się sterować tym wszystkim. I stamtąd napadają. Z jednej strony właśnie wykorzystują pewien element anonimowości, który faktycznie do pewnej granicy mamy tą anonimowość. No ale na szczęście generalnie służby naszej, nie tylko służby na świecie, generalnie też się szkolą, też się edukują, też wymieniają informacje i też generalnie musimy pamiętać, że o ile cyberprzestępca zawsze jest jeden krok przed organami czy tymi osobami, które ścigają go, to musi pamiętać, że przestępca też kiedyś popełni błąd. I ten jeden drobny błąd potrafi umożliwić organom ścigania zidentyfikowanie i na tym może ta jego kariera cyberprzestępcy i ta dochodowość się zakończyć. Okay. Ostatnio rozmawialiśmy dużo kwestii tego, że takie urządzenie dzisiaj jest właściwie naszym wszystkim, tak? Czyli tak naprawdę jest naszym portfelem, jest naszym kluczem do domu, jest naszym kluczem do samochodu, jest naszym dostępem do banku, tak? I mamy tak naprawdę tutaj M-Obywatela, który umożliwia nam zidentyfikowanie się w różnego rodzaju instytucjach, tak? Potwierdzenie naszej tożsamości. I też rozmawialiśmy o ten temat. I ty wspomniałeś już przed przygotowaniem się do tego odcinka, że chciałbyś pewne rzeczy związane z M-Obywatelem podkreślić bez względu z jakiego tam telefonu korzystamy. Co jest takiego ważnego? Ja myślę, że trzeba po pierwsze zrozumieć podejście do cyfrowej tożsamości.
ono trochę się różni od tego naszego tożsamości, do której jesteśmy przyzwyczajeni, do plastikowego dowodu. Mimo że dzisiaj e-dowód też jest bardzo ciekawą tożsamością i tutaj w oddzielnej sesji, zresztą jak ktoś odszuka, dobrze wyszuka mnie, to myślę, że znajdzie ciekawe webinarium na ten temat, na temat e-dowodu, ale chciałbym podkreślić jedną... Załączymy je w linku do odcinka, tak żebyście się tutaj specjalnie nie męczyli, także wysłuchacie odcinek, potem patrzycie w opisie odcinka i tam będzie link do dokładnie tej sesji, o której tutaj Krzysztof mówi. I chodzi mi o to, żebyśmy spojrzeli na to, że dowód plastikowy to jest jeden element, który fizycznie zawiera pewne dane zapisane w dowodzie i zawiera pewne elementy, które wskazują na autentyczność tego dokumentu, tak? Który może być fizycznie sprawdzony, obejrzany przez organy do tego uprawnione. Drugim elementem to jest podejście do portfela, do cyfrowego portfela, w którym są przechowane tożsamości. Właśnie mObywatel jest jedną, moim zdaniem na świecie, dość nielicznych aplikacji, która umożliwia właśnie posługiwanie się tą cyfrową tożsamością. To znaczy, musimy pamiętać, że to jest inny dokument, że mDowód i dowód to są dwa różne aspekty. Dowód to jest faktycznie, mamy kopię informacji z dowodu, numer dowodu, datę wydania i pewne dane, które są zapisane w tym dowodzie, ale mamy drugi dokument, który się nazywa mDowód. To on ma zupełnie inny numer seryjny, jest przypisany certyfikat. Certyfikat, który nasza elektroniczna właśnie cyfrowa tożsamość, która jest wydawana przez uprawniony organ i teraz nie dziwmy się, że jeżeli pójdziemy do banku, to i w tym momencie zadowoleni będziemy chcieli, powiemy, dobrze, dzień dobry, ja chciałem się pokazać, tutaj mam mDowód, mObywatela i chcę pokazać swój dowód w telefonie, żeby państwo zidentyfikowali moją tożsamość i pozwoli mi na wykonanie jakichś tam operacji, nie wiem, wypłacenia pieniędzy czy jakichkolwiek innych operacji. I teraz, jeżeli spojrzymy na to, jeżeli to jest drugi dokument, to proszę nie dziwić się, że pracownik banku może państwa poprosić o jedną rzecz. Po pierwsze, dobrze, to w takim układzie musimy wprowadzić ten dokument do systemu bankowego, bo my jeszcze tego dokumentu nie mamy, nie posiadamy. Żeby pan mógł korzystać, żebyśmy mogli potwierdzać, że to jest pana cyfrowa tożsamość, że to jest pana tożsamość, pani tożsamość, to musimy wprowadzić. I w tym momencie pracownik wprowadzi ten mDowód, który ma, jak państwo zwrócicie uwagę, zachęcam do przejrzenia aplikacji mObywatel. Macie państwo tam dwa dokumenty. Zobaczycie państwo w dokumencie informacja o dowodzie i mDowodzie. To są dwa różne numery seryjne. Po wprowadzeniu takiego dokumentu do systemu na przykład bankowego, pracownik banku może państwa wtedy na podstawie tego dokumentu zrobić. No i tu polecam kolejny element, a mianowicie jak wygląda weryfikacja. Proszę zwrócić uwagę, tam są wyświetlane odpowiednie kody, którymi się wymieniamy. Tymi kodami pokazujemy, że zweryfikować, więc kolejny aspekt, który niestety trzeba nauczyć się. Czyli cyfrowa tożsamość z jednej strony daje nam duże możliwości, ale ja bym chciał, żebyście państwo na to spojrzeli troszeczkę właśnie przygotowując się, tak? Czyli jak zweryfikować, na przykład, że dwie osoby chcą zweryfikować, że ja to jestem ja, czy generalnie wymieniając informacje. No i tutaj też albo zachęcam do przejrzenia dokumentacji na stronie ministerstwa, bo myślę, że na to nie mamy też czasu, ale to też jest aspekt, o którym część osób zapomina. I z drugiej strony proszę pamiętać, że to jest trochę inny dokument, który jest w naszym telefonie, ale ma inny numer seryjny, ma inny certyfikat i trochę inaczej nim się posługujemy. To jest bardzo istotne. I ja bardzo się cieszę, że idziemy w tym kierunku tej cyfrowej tożsamości, bo telefon, i jeżeli mówimy o cyfrowej tożsamości, to nie jest tylko dzisiaj urządzenie, które może nam tylko wysyłać wiadomości, czy odbierać wiadomości, ale to jest również urządzenie, w którym dzisiaj na przykład przy czytniku NFC, którym posługujemy się tym samym czytnikiem przy płatnościach elektronicznych kartami, to jest właśnie, możemy skorzystać na przykład za pomocą tego czytniku i e-dowodu, tego już plastikowego dowodu, który będzie miał wgrany certyfikat kwalifikowany. Bądź możemy w telefonie wgrać certyfikat kwalifikowany, który jest równy podpisowi odręcznemu, możemy w pełni skorzystać z podpisywania dokumentów elektronicznie. Czyli odchodzimy od papierów, od podpisu papierowego. Możemy taki dokument w telefonie dzisiaj podpisać i odesłać podpisany podpisem kwalifikowanym, który jest równy podpisowi odręcznemu. Czyli jak widzicie państwo, ta cyfrowa tożsamość mObywatel to jest wstęp do tej cyfrowej tożsamości. Dalej ja myślę, że i w tym kierunku, i tu serdecznie zachęcam nie tylko młodych ludzi, ale wszystkich ludzi, którzy na przykład zaczynają swoją karierę w cyberbezpieczeństwie od poznania właśnie tej cyfrowej tożsamości, bo to niestety nie jest takie łatwe, oczywiste, jakby się wydawało, ale jest bardzo wygodne. Ja zachęcam do skorzystania, bo to jest dzisiaj dosyć istotne.
Krzysztof, przy okazji iPhone'a wspomnieliśmy o kwestiach dotyczących tego, że ma pewne przemyślane rozwiązania dotyczące trzymania danych biometrycznych, tak? Że te dane przechowywane są w telefonie tylko te dosyć takie istotne do tego, żeby rozpoznać unikalność nas, że to jesteśmy faktycznie użytkownikami albo właścicielami tego telefonu, bo tak to należałoby nazwać, ale też wspomnieliśmy o kwestiach dotyczących prywatności. No i na tle, powiedzmy, innych producentów Apple mocno wybija się z tym, ja bym powiedział, parciem na to, żeby też to urządzenie chroniło naszą prywatność. Co ty na ten temat sądzisz? Jakie jest twoje zdanie i co jest fajnego w takim rozwiązaniu? Na ile nam to pomaga? Jest to dosyć istotne, bo tak naprawdę to użytkownik dzisiaj może zdecydować o tej prywatności, tylko musi chcieć. To znaczy Apple udostępnia, czy narzędzia, Apple i inni producenci też, bo to trzeba też jasno powiedzieć, że inni producenci dzisiaj też, ale generalnie Apple dość mocno stara się moim zdaniem w bardzo ciekawy sposób pokazać tą dostępność. To znaczy Apple bardzo często przy instalacji aplikacji zapyta się, jakie aplikacji chcesz nadać uprawnienia, do czego ma mieć dostęp. Czyli instalując aplikację, i tutaj oczywiście za chwilkę jeszcze wrócimy do źródła, które będzie pokazało o tym, skąd instalujemy tą aplikację i jak rozpoznać tą aplikację, czy ona nie jest złośliwa, bo to też jest dosyć istotne. Więc w związku z tym tak naprawdę my instalując aplikację, oczywiście musimy pamiętać o mechanizmie uwierzytelnienia się, czyli korzystania swojej cyfrowej tożsamości, żeby pozwolić na pobranie na nasze urządzenie jakąś aplikację, która jest płatna, bezpłatna i oczywiście, jeżeli jest to płatna, to oczywiście na obciążenie naszego konta, czy naszego środka płatniczego, którego mamy zdefiniowany w telefonie, ale istotne jest to, że przy instalacji system zapyta nas, jakie uprawnienia chcesz nadać dzisiaj tej aplikacji. Czy to będzie dostęp do zdjęć, czy to będzie właśnie dostęp do mikrofonu, dostęp do kamery. To są bardzo istotne elementy, bo z jednej strony obawiamy się podsłuchiwania, obawiamy się pewnej informacji, że z naszego urządzenia będzie można wykraść pewne informacje, czy podsłuchać informacje, tak? Więc w związku z tym to my możemy zdecydować, że na przykład, tak jak wspomniałeś o tej latarce, to był przykład taki dość dawny z innych urządzeń, może niekoniecznie z urządzenia Apple, ale generalnie, który pokazywał, że latarka dziwnym trafem chciała mieć dostęp do naszych kontaktów, do naszych numerów, dostęp do zdjęć czy innych elementów, żeby korzystać. Czy w tym sensie na przykład wykraść nam, krótko mówiąc, czy skorzystać z naszej bazy kontaktów, które mamy wpisaną i pozyskać, czy wysłać komuś tam SMS-y typu premium, tak? Czy gdzieś tam zachęcić do pewnych elementów. Więc w związku z tym to jest jeden element. I ta prywatność to jest w kontekście oczywiście instalacji aplikacji. My za każdym razem możemy pamiętać, że jeżeli nawet danej aplikacji, której na dzień dzisiejszy nie chcemy dać żadnych uprawnień, tak? Czyli zabronimy wszystkiego, no to w tym momencie generalnie ten wybór zostanie zapamiętany. Ale za każdym razem możemy do tego wrócić i możemy to zmienić. Czyli możemy na przykład dodać też uprawnienia wybiórcze, czyli tak zwane custom, czyli dokonać tych elementów na nasze potrzeby. Jeżeli mamy Facebooka, to nie damy dostępu do całej rolki zdjęć z naszego telefonu, tylko damy do wybranych, bo chcemy, żeby mógł tylko zajrzeć do tych wybranych. Jeżeli na przykład, korzystamy z jakiejś aplikacji, czyli korzystamy z aplikacji dotyczącej wyszukiwania dzisiaj bardzo modne, wyszukiwanie obrazem. Przecież w wyszukiwarce Google możemy skorzystać dzisiaj nie tylko wprowadzając słowa czy informacje do wyszukania, ale możemy wprowadzić zdjęcie, tak, i wskazać, pokaż mi, czy wyszukaj strony, na których to zdjęcie już możemy wyszukać wizerunek osoby, możemy wyszukać, przedmiot, który chcemy kupić, który widzimy, nam się bardzo podoba i chcemy zobaczyć, w którym sklepie jest dostępne. Dzisiaj do tego też z tego korzystamy. Więc za każdym razem, jeżeli w sposób świadomy do tego podchodzimy, to faktycznie telefon nam pomoże zachować tą prywatność. Gorzej jest, jeżeli generalnie zaakceptujemy wszystkie domyślne częściowo ustawienia, tylko że dzisiaj tych domyślnych nie ma. Dzisiaj użytkownik musi zdecydować o tym, jakie chce te uprawnienia dostać. Ale musimy pamiętać też znowuż, że za każdym razem, jak się pomylimy, zadamy za duże uprawnienia, możemy też generalnie odebrać te uprawnienia. Bardzo często oczywiście aplikacje mówią o tym, że żeby korzystać z nawigacji, koniecznie trzeba mieć dostęp do lokalizacji. Ale możemy zdecydować, że chcemy tylko pozwolić na dostęp do lokalizacji tylko wtedy, kiedy używamy aplikacji, a nie na stałe. No i to samo nowe kontrolki, czy generalnie, jak to niektórzy mówią, światełka LEDowe, które widzimy, to znaczy te kontrolki, które nam sygnalizują. Pomarańczowa
dioda czy sygnał, który nam pokazuje, że właśnie dana aplikacja korzysta z mikrofonu. Zielona, która wskazuje na to, że korzystamy z kamery. Tak, więc w związku z tym widzimy, że któraś aplikacja jednak w jakiś sposób korzysta. I stąd oczywiście, jak spojrzymy sobie na komunikatory, spojrzymy sobie na pewne mechanizmy, do których chcemy wymieniać informacje, czy nawiązywać połączenia telefoniczne, połączenia wideo, jak najbardziej te aplikacje powinny być. Ale inne z kolei już nie. Zaczynam się bać tego telefonu. Bo poprzednio powiedziałeś o tym, że musimy wziąć pod uwagę, że możemy go utracić, czyli to pierwsza rzecz. Teraz tak naprawdę dla większości użytkowników to już przestaje być, biorę sobie iPhone'a, uruchamiam i jest fajnie, tylko jeszcze muszę zweryfikować pewne rzeczy, czy takie aplikacje, potem patrzeć, czy to mi się świeci takie światełko, czy mi się świeci takie światełko. No, tak naprawdę jednak to powoduje, że to korzystanie z tego urządzenia musi być jednak bardzo świadome. Tak, czyli tak naprawdę to jest taka nasza higiena, czyli to, co powiedziałeś, te aplikacje nas o coś proszą, nie możemy tego zlekceważyć, powinniśmy się zastanowić, czy one potrzebują. Bardzo fajnie mi się podoba ten tryb, tak, wyrażam zgodę, ale w momencie, kiedy korzystam z tej aplikacji, ale to i tak powoduje, że coraz więcej ludzie tak spojrzą, mówią, nie, to może ja wrócę do telefonu z tarczą. To znowuż chciałbym jeszcze bardziej, niektórzy mówią postraszyć, ale ja bym chciał budować świadomość. Bardzo modna jakiś czas temu była aplikacja, która gdzieś tam twórcami byli twórcy za naszej wschodniej granicy, a mianowicie sprawdzenie swojego wizerunku, jak będę wyglądał za 10-20 lat, jak będę miał 40-50. No właśnie. Szał, tak. I tu chciałbym zwrócić słuchaczom, czy widzom naszego podcastu generalnie informację na taką, żeby po pierwsze przeczytać i zaakceptować warunki, które akceptujemy. To właśnie, bardzo często wysyłamy dalej, generalnie przewijamy dalej, akceptujemy. No właśnie. Jeżeli ktoś tego uważnie nie przeczyta i znowuż wyśle swoje zdjęcia, to proszę pamiętać, że pewne mechanizmy, dzisiaj jest głośno o sztucznej inteligencji, wykorzystują właśnie pewne elementy do nauki właśnie rozpoznawania twarzy, do rozpoznawania innych elementów. A być może, jeżeli spojrzymy jeszcze na to, że nie mówiliśmy jeszcze nic o głosie, ale mamy też jeszcze głos do dyspozycji, wydawanie poleceń dotyczących Siri, czy wydawanie poleceń, bo przecież nam wygodnie. W samochodzie dzisiaj, jak też spojrzymy, też chcemy być tutaj bezobsługowo, bez rąk chcemy wydać polecenie, tak? Zwracamy się do swojego samochodu po nazwie samochodu, czy ewentualnie zwracamy się do telefonu Hey Siri, tak? Czy generalnie do innych systemów i wydajemy polecenia głosowe. To znaczy, że ten głos gdzieś jest przetwarzany. Część aplikacji, czy producentów aplikacji mówi, że oni tylko zbierają te próbki, te dane do wykorzystania i odczytania, chwilowo nie wykorzystują tego, ale tak naprawdę trzeba mieć tą świadomość, że może być to wykorzystane. No i tutaj warto zwrócić uwagę też, jeżeli chodzi o poufność. Mówiliśmy z jednej strony o uprawnieniach aplikacji, to jest bardzo ciekawa funkcja, ale z drugiej strony musimy pamiętać o tak zwanych identyfikatorach reklamowych, które śledzą nasze poczynania i nasze zakupy, czy innych elementów. Oczywiście i o to była wielka burza jakiś czas temu wśród producentów aplikacji, bo oni przede wszystkim tak naprawdę tutaj Facebook też królował tak, że chcą wiedzieć i oferować pewne produkty, bo z jednej strony nawet, proszę zwróćcie Państwo uwagę na to, że zbierając te dane, gdzie byliśmy, ale mamy dzisiaj też komercyjną wersję Facebooka, możemy zapłacić albo możemy generalnie korzystać z bezpłatnego. Dzisiaj nie ma nic za darmo. Jeżeli ktoś korzysta z usług firmy Google, to płaci za konto pocztowe swoją prywatnością, tak? Generalnie zbieraniem informacji o preferencjach. Z drugiej strony, oczywiście z punktu widzenia Apple też przetwarza te dane dość mocno, ale zachęcam też jeszcze do wszystkich, wejście sobie na stronę, o ile się nie mylę, jeżeli się pomylę, to myślę, że link się pojawi pewnie w komentarzach, na apple.com łamane na privacy, gdzie my możemy po pierwsze, identyfikując swoją osobę, pobrać wszystkie informacje o sobie, tak jakbyśmy chcieli zamknąć swoje konto. Więc mamy tutaj, Apple daje nam taką możliwość, zresztą inni producenci też, żeby zebrać wszystkie informacje na temat naszej osoby, na naszej cyfrowej tożsamości, co wie o nas, tak? Jakie dane zbiera. W związku z tym i my możemy to w postaci tak zwanej kopii, za jakiś czas otrzymamy powiadomienie, że możemy pobrać te dane i w tym momencie możemy na przykład usunąć konto, tak? No i tutaj należy też podkreślić, tu akurat też doświadczalnie to dotknęłem, w momencie, kiedy usuniemy raz swój identyfikator Apple ID, to proszę miejcie Państwo świadomość, że już tego identyfikatora nigdy nie odzyskacie. To znaczy Apple nie pozwoli na wykorzystanie tego identyfikatora po raz drugi do założenia kolejnego konta.
ponieważ to konto już było i ono jest zablokowane, dane są usunięte w sposób trwały i nie pozwoli, żeby inna osoba była powiązana jeszcze z tym kontem. To Czyli też... na wypadek, gdybyśmy się bali, że gdzieś taki Apple ID wyciekł, bo gdzieś, nie wiem, zapisaliśmy się do jakichś usług albo czegokolwiek i wykorzystaliśmy tam, nie wiem, zaloguj się właśnie przez Apple ID, a potem się okazuje, że ten serwis niestety ma jakąś dziwny pomysł na funkcjonowanie i właściwie to bardziej wykrada dane, no to możemy podjąć taką dosyć trudną decyzję, skasujmy to wszystko, jeśli potwierdzi się w logach, że tam byliśmy, tak, w tym serwisie. Troszkę inaczej, bo tu spójrzmy na dwie płaszczyzny. Pierwszym elementem to jest wykorzystanie naszego Apple identyfikatora przez inne podmioty. Sklepy, bo dzisiaj możemy się logować w grach, możemy się logować, uwierzytelniać generalnie w tych systemach. To jest takie ułatwienie, pokazuje tak, czyli... trochę jak rozmawialiśmy o M-Obywatelu, pokazuje taki paszport, tak? Tak, ale tu Ktoś chodzi o trochę zidentyfikował. coś innego. To znaczy na przykład, jeżeli jest jakiś twórca sklepu internetowego, to ten twórca sklepu internetowego najczęściej wcześniej zbierał swoją bazę danych, login, hasło, mail, inne. A dzisiaj część twórców czy programistów generalnie robi noczy. Dobrze, my zaufajmy dostawcom cyfrowej tożsamości, czy dostawcom tożsamości, takim jak Microsoft Account, Apple ID, Google, tak, Google Account i mamy w tym momencie my, korzystając z tego, po pierwsze, uwierzytelniając się do takiej aplikacji, to my jesteśmy odsyłani na serwery Apple'a, uwierzytelniamy się tutaj. Jak mamy dwuczynnikowe uwierzytelnienie, to zostanie wykorzystane. Czy mamy silny mechanizm uwierzytelnienia, a następnie identyfikator po uwierzytelnieniu i token, który zostanie zwrócony do tego sklepu i sobie ten token, ten identyfikator zostanie powiązany z tym sklepem. Czyli sklep będzie przechowywał nasze ID i będzie generalnie, jeżeli chodzi o uwierzytelnienie, czyli nie będzie naszego hasła przechowywał, nie będzie naszego maila przechowywał, tylko będzie miał powiązanie z identyfikatorem. I tutaj należy zwrócić uwagę, że w takim kontekście może być wykorzystywany identyfikator. Drugim elementem to jest to, kiedy Apple, i o tym właśnie mówimy, o ten privacy, można sobie spojrzeć, kiedy Apple zbiera informacje o naszych mapach, bo jak Państwo zwrócić uwagę, czy jak zwrócisz uwagę, jak wsiądziesz do samochodu, uruchomisz telefon, czy masz powiązany telefon z samochodem, to generalnie uruchomisz mapy, tak, to w tym momencie powiedzą ci do domu, tak, generalnie tak, sugerowane miejsca. Dokładnie tak. Ale nawet czyli z jednej strony te sugerowane miejsca są zapamiętane w naszym urządzeniu. Tak? Czyli z jednej strony ktoś, kto ma dostęp do urządzenia, to te sugerowane informacje też może się z nimi zapoznać, bo one tam są przechowane. Ale i w tym momencie, i teraz jeżeli Apple pozbiera generalnie tych wszystkich informacji, to w pewnym momencie możemy zażądać takiego dostępu, gdzie te informacje były i ten raport sobie wygenerować, ale przy okazji zostaniemy odpytani, gdzie, z jakich informacji chcemy wygenerować ten raport. I wtedy tam zobaczymy, gdzie Apple zbiera te dane. No bo ja zakładam, że oczywiście ktoś, kto instalował nowy telefon, nie przeczytał do końca całej licencji. Polecam jedną rzecz. Znowuż taki drobiazg, który ja uważam bardzo sensowny, który też jest, który moim zdaniem przy nowych telefonach Apple tutaj się rzuca w oczy, to znaczy, że możemy wysłać sobie to. Nie przeczytamy tego, bo nowy telefon, ekscytacja, tak, podłączamy, nie mamy na to czasu. Tak, ale możemy poprosić, wyślij nam umowę, czy licencji, czy warunki generalnie dotyczące właśnie przetwarzania prywatności, przetwarzania danych, wyślij nam to, co akceptujemy na maila. I wtedy na spokojnie przeczytamy. Wracając do naszej aplikacji, o której mówiliśmy, do postarzania czy innych osób, to zwracam uwagę jedną rzecz. My musimy dzisiaj też jeszcze z punktu widzenia bezpieczeństwa zastanowić się, jakiej aplikacji, jakiej dajemy dostęp. Cyfrowa tożsamość i cyfrowy portfel buduje wiele takich wariantów, że wszyscy chcą zapisać nasze karty płatnicze po to, żeby skorzystać czy zasilić portfele, tak? Więc w związku z tym musimy być niestety czujni. Z czego korzystać? Ja myślę, że Apple Pay na tyle ciekawie umożliwia nam dzisiaj te płatności i moim zdaniem ułatwia te płatności, że mamy po pierwsze powiązaną kartę z bankiem, co generalnie powiązać jest oczywiście łatwo, ale jesteśmy powiadamiani. Tutaj wiadomo, że gdzieś tam te płatności pojawiają się, Apple na tym zarabia, ale niestety szykują się takie zmiany, myślę, że nieciekawe dla Apple, ale ciekawe dla użytkowników i innych dostawców płatności, że Unia Europejska wymusiła na Apple, że w Europie będzie musiał udostępnić pewne rodzaje płatności bez pewnych prowizyjnych rzeczy. Zobaczymy, jak to będzie. To samo dotyczy pewnych zmian, gdzie będzie można instalować aplikacje bez App Store'a. Z jednej strony oczywiście to znowuż pewne zaufanie do bezpieczeństwa nam podważa. No właśnie pojawia się takie podejście. No właśnie i tu możemy o tym mówić, bo jednak ten mechanizm weryfikacji i sprawdzania. Pieniędzy oczywiście, bo twórcy nie chcą płacić tych prowizji, które są, natomiast jednak to, co było do tej pory i jak ludzie porównywali
to, co ściągali z innych takich podobnych App Store'ów, a tutaj po prostu z tego Apple'owego, no to, że jednak on jest zweryfikowany, jest sprawdzony, że ta aplikacja raczej nie będzie mi włączała latarki, tak? I znowuż tutaj nie byłbym sobą, który nie powiedział, że raczej, bo niestety też tak się zdarza. Zdarza się generalnie, że niestety gdzieś tam przez te mechanizmy filtracji też przejdzie jakaś aplikacja, która może na początku jest niezłośliwa, a później będzie złośliwa, więc to musimy być czujni. No i przede wszystkim zwracać bardzo ważnym elementem są i kody QR z aplikacjami i generalnie to, co instalujemy. Znowuż nie może być, przypomnę ten mechanizm phishingu, który mówiłem, że atakującym i tym wszystkim po złej stronie mocy, właśnie, nagle. Teraz masz za darmo, tylko przez najbliższe 5 minut. Instaluj, tak? To nie, że to 5 minut jest co 5 minut, ale... No właśnie, nieważne, że to jest te 5 minut co 5 minut, albo ten rabat jest cały czas przez miesiąc, ale tylko przez 24 godziny, tak? I chodzi o to, że przede wszystkim sprawdzić, z jakiego źródła instalujemy aplikację. To samo będzie, czy dany na przykład instytucja finansowa typu bank. Też bardzo mocno musimy zwrócić uwagę, z jakiego miejsca, czy generalnie z jakiego linku instalujemy tą aplikację. To jest bardzo istotne. Czyli z jednej strony pierwszym mechanizmem jest weryfikacja aplikacji i z drugiej strony ilość tych aplikacji. Proszę pamiętać, bardzo często pewne aplikacje, które są za darmo, które były kiedyś, to właśnie korzystały z naszej prywatności, czy pozwalały, czy wyświetlały reklamy. Dzisiaj tych reklam nie chcemy. Mówiliśmy o identyfikatorach, które dość mocno tutaj Facebook podniósł, gdzie w tym momencie zablokował to, że użytkownik może wskazać jedną opcję w ustawieniach, nie pozwalaj aplikacjom na śledzenie mojej aktywności, czyli mojej prywatności pod kątem właśnie tego identyfikatora, tak? I nie wysyłaj tego identyfikatora. No i z jednej strony to jest właśnie coś, co pokazuje, że to my możemy na to wpłynąć, tak? Czy generalnie mamy pytanie, czy chcesz, czy nie chcesz. Jeżeli z drugiej strony chce ktoś jednak wyświetlać, żeby mu się wyświetlały te reklamy z danego zakresu, no to okej. Z drugiej strony miejmy świadomość, jeżeli chodzi o pewne elementy dotyczące na przykład Facebooka czy innych elementów, że oni po prostu na reklamach zarabiają, tak? Czyli tego kontentu przychód mają dość mocny tutaj właśnie z reklam. Więc z jednej strony polecam też takie ćwiczenia, czy Facebook podsłuchuje nas, czy nie. To zachęcam, czy przede wszystkim spojrzenie na to wymówienie jakichś słów kluczowych przy otwartym Facebooku i innym i zobaczymy, czy za chwilkę pewne reklamy kontekstowe się nie pojawią. Z drugiej strony wyświetlanie konkretnych treści. To są właśnie te elementy, które wiążą identyfikator, urządzenie, a na końcu osobę z nami, tak? Więc w związku z tym ta prywatność tutaj, ale dzisiaj można nad tą prywatnością, powiedziałbym znowuż, w pewien sposób zapanować. W pewien sposób ograniczyć to śledzenie. To jest dla nas bardzo istotne. Ja już pominę pewien element wątku dotyczący przeglądarek internetowych. W przeglądarkach również co do odpowiednich uprawnień dla stron też możemy zdecydować. Safari ma odpowiednie ustawienia, teraz też Chromie tam promuje tam szczególnie dla iPhone'a w tej wersji, ale tak samo są kwestie dotyczące, jeżeli korzystasz tam z Safari, ukrycia maila twojego, tak? To są takie elementy właśnie. Kolejny ciekawy element to jest właśnie generalnie ukrywanie pewnej tożsamości, po której jesteśmy rozpoznawani. No i tutaj w grę wchodzi właśnie chociażby przydzielany identyfikator losowy, tak zwany MAC adres. MAC adres to jest fizyczny adres karty sieciowej, którą łączymy się na przykład przez sieć bezprzewodową do naszej sieci. Więc w związku z tym on najczęściej składa się z pierwsze 6 znaków, to jest generalnie identyfikator producenta, który można było zidentyfikować i druga część to jest unikalny identyfikator tego urządzenia. Okay. I teraz, w związku z tym, jeżeli mamy za każdym razem ten sam identyfikator, którym byliśmy rozpoznawani, na przykład, nie wiem, w jakimś tam łączyliśmy się, przychodziliśmy na kawę do jednej z sieci, czy na jakiś szybki posiłek, o tak to nazwijmy, generalnie oni już w tym momencie po tym identyfikatorze rozpoznawali. Dzisiaj możemy oczywiście domyślnie nie pamiętam w tej chwili, o której wersji iOS-a to jest, że możemy ustawić, żeby ten identyfikator był losowy. I nagle się okazuje, że każdym razem, którym się przyłączamy do sieci, nawet naszej domowej, to mamy inny identyfikator. Nie rozpoznamy tego samego urządzenia. Z jednej strony część osób powie, no dobrze, ale ja takie proste zabezpieczenia sieci Wi-Fi miałem, że to mój MAC adres i generalnie wpuszczałem go. Dzisiaj to już też nie do końca działa, ale w tym momencie mamy właśnie to, że chociażby taki element tutaj, jak ktoś sobie spojrzy, proszę sobie spojrzeć, jak ktoś rejestruje swoje wszystkie generalnie w swoim access poincie, czy punkcie dostępowy do sieci bezprzewodowej domowej, no to zobaczy, że będzie za każdym razem inny identyfikator. To oczywiście tam jest pewna pula, która moim zdaniem która się pewnie powtórzy z jakimś... Nie doszedłem jeszcze do tego końca, więc badając ten identyfikator myślę, że jest tego dość sporo tutaj, ale to jest kolejny element. No i teraz wracając do tych wszystkich ustawień, to jeszcze najważniejsza rzecz, którą w kontekście tego naszego urządzenia ja zachęcam, o której użytkownicy zapominają. Producent bardzo w ciekawy sposób nas informuje. Drogi użytkowniku, urządzenia takiego i takiego,
tutaj masz dokumentację, tutaj masz podręcznik użytkownika. I moim zdaniem pewien element właśnie tego pośpiechu, tego wszystkiego klikania, gdzieś tam nie włączenia odpowiednich opcji wynika, że niestety nie zapoznajemy się z tymi dokumentacjami. Ja zachęcam do przeczytania. Ja wiem, że ciężko się to czyta, bo to trzeba tutaj generalnie przeczytajmy kontekstowo, to co nas interesuje. Właśnie te zagadnienia dotyczące prywatności. Jak zadbać o prywatność. Naprawdę w dokumentacji jest wiele tych rzeczy poświęconych. Ja zawsze podkreślam i swoim studentom, i nie tylko studentom, ale swojej rodzinie mówię, przeczytaj. Ktoś naprawdę poświęcił dużo czasu, żeby przekazać ci, co nowego, ciekawego jest z kolejnej wersji systemu operacyjnego do twojego urządzenia. Przeczytaj, a może jest coś, na co nie zwracałeś uwagi, a dzisiaj już właśnie na pewne zagrożenia jest rozwiązanie, tylko trzeba je włączyć, trzeba przede wszystkim być może zmienić podejście, to ty będziesz decydował o tym. Więc w związku z tym też warto i przeczytać. Czyli dodajemy jeszcze do naszej higieny generalnie przede wszystkim też przeczytanie dokumentacji. Co producent generalnie do czego zachęca, bo bardzo często to jest takim elementem, że uczymy się tych nowych rzeczy, a taka jest ciekawa funkcja, tak? Na pewno proszę pamiętać, że będą nowe element, o którym mówiłem przy biometryce dla wersji 17.3, która już jest zresztą dostępna od stycznia, właśnie związane z tym, że pewne operacje będą wymagały potwierdzenia biometrycznego, kolejnego. Ale to jest znowuż pewne wyjście właśnie w kontekście utraty tego urządzenia, czyli powiedziałbym kontroli nad urządzeniem. Czyli jak ktoś wejdzie, mówiliśmy o pewnych podatnościach, ja nie mówię, że dla każdego telefonu, ale bądźmy gotowi, że prędzej czy później, tak jak mówiliśmy na samym początku, nie należy zadać pytanie generalnie, czy ktoś nas będzie atakował, czy nasz urządzenie, tylko kiedy. Dokładnie, kiedy akurat my staniemy się na tym celownikiem. A propos kiedy. Na ile łatwo jest wrzucić mi jakiś podsłuch do iPhone'a? Temat bardzo, bardzo ciekawy, bo gdzieś tam bardzo mocno rozdmuchiwany w tej chwili. Ja bym powiedział tak, musimy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o podsłuchy. Większość elementów będzie się odnosiło do tego, co mówię na samym początku o podatnościach. Czyli im więcej używamy aplikacji... To, co powiedzieliśmy, aplikacje, zwracać uwagę i aktualność systemu operacyjnego, tak? I teraz cały ten mechanizm polega na tym, że znowuż, jak spojrzymy od strony hakerskiej, no bo tak generalnie należy spojrzeć, jak atakujący może nam właśnie coś przemyśleć. Z jednej strony to może być na przykład wysłana wiadomość na komunikatorze, którą klikniemy, bądź tylko nam się wyświetli. Tak? I w tym momencie może być to właśnie podatność, której producent nie tylko systemu operacyjnego telefonu, ale również aplikacji nie załatał. Proszę zwróć uwagę, jak w tym momencie bardzo często aplikacje są aktualizowane. Z jednej strony to są poprawki funkcjonalne, ale z drugiej strony to są i poprawki bezpieczeństwa. To znaczy wpływają na bezpieczeństwo aplikacji. Okay. Czyli na przykład ktoś może w sposób świadomy wysłać nam specjalną kombinację, jakiś ciąg znaków, który będzie tak zwanym z języka angielskiego payload, czyli to jest ta informacja, którą wysłamy, która wykorzysta w kontekście exploitu, wykorzysta tą podatność, która jest na aplikacji i wtedy tak naprawdę ta aplikacja może działać nie tak, jak producent chciał, tylko jak atakujący chce. Czyli może właśnie wykorzystać. Ale to znowuż wracamy do tej uwagi, jeżeli chodzi o te elementy, generalnie informacje dotyczące tych pokazywanych kontrolek dotyczących, że ktoś używa kamery, ktoś używa mikrofonu. Tutaj oczywiście też pewne można spojrzeć na to, że no dobrze, jeżeli atakujący tak niskopoziomowo wejdzie do systemu, do aplikacji, to może być ukrywanie, może ukryć też, że generalnie urządzenie, czy przede wszystkim aplikacja stara się wykorzystywać. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony te proste mechanizmy powinniśmy na to zwrócić uwagę, że te ikonki też nam, czy te kontrolki, można by powiedzieć, nam pomogą. Wracając jeszcze do tego podsłuchu, to teraz tak, znowuż, to będzie najczęściej tak, że ten podsłuch najczęściej generalnie może być właśnie wprowadzony przez jakąś podatność. Czy to będzie podatność systemu operacyjnego, co jest coraz trudniej, bo faktycznie producent stara się, po to są ogłaszane konkursy typu bug bounty, że producent zachęca wszystkich, jeżeli jesteś badaczem, jeżeli jesteś specjalistą od bezpieczeństwa, znajdziesz podatność naszego systemu, podziel się tą wiedzą, my ci za to zapłacimy. Okay. Więc w związku z tym nagradzają te osoby. Po to właśnie, żeby chcą jak najszybciej załatać te funkcjonalności i w kolejnej edycji systemu operacyjnego wydać łatkę, czy tą poprawkę, patch, czy generalnie jakbyśmy to nie nazwali i w tym momencie załata to. Z drugiej strony to samo będzie dotyczyło, no właśnie, jak spojrzymy na telefon, te wszystkie rzeczy, które mówiliśmy wcześniej dzisiaj do muzyki, to będzie, nie wiem, Spotify, to będzie co innego. Każda z tych aplikacji może mieć swoją podatność. Czyli dbajmy nie tylko o to, żeby aktualizować system operacyjny, ale aktualizować i aplikacje. Żeby nie było takiej sytuacji, że w aplikacji nie aktualizowaliśmy aplikacji od jakiegoś czasu i w ogóle nawet jest tak, że na przykład, nie wiem, w wersji
obywatela nie można było skorzystać, jeżeli nie zaktualizowaliśmy go, pełna funkcjonalność nie było. I jesteśmy zaskakiwani, że generalnie tutaj znowuż ta aplikacja nie działa, bo stara została wyłączona. Zwracajmy uwagę na to właśnie, czy są aktualizacje, czy nie. No i z drugiej strony kolejnym elementem, ja zwracam uwagę, jak ktoś już chce myśleć bardzo mocno o bezpieczeństwie, to zwracam uwagę na kilka aspektów. Znowuż wrócę do tego od strony hakera. Haker stara się, jeżeli ktoś chce do nas wejść, do naszego systemu, to wykorzysta te elementy, do którego ma dostęp na zewnątrz. Czyli po pierwsze sprawdzi, z jakich komunikatorów korzystamy, bo to już jest pewien mechanizm, którędy może do nas się dostać, czyli wykorzystać podatność. Sprawdzi, z jakiego klienta poczty korzystamy. Znowuż może wyszukać podatność, czyli wyśle nam spreparowanego maila. Możemy generalnie tutaj przy mailach, proszę pamiętać o jednym takim drobiazgu, którym też przy systemach operacyjnych telefonów, czy nie tylko Apple, ale innych pojawia się, a mianowicie wyłączenie domyślnie pobierania załączników graficznych, czy plików graficznych. Dlaczego? Dlatego, że to jest informacja, jeżeli my tylko wyświetlimy tą informację, to my taki załącznik, jak pobieramy, informacja jest pobierana z serwera. I tak naprawdę serwer może odkładać w pewnych logach czy pewnych informacjach o naszym adresie IP, o aplikacji, o innych danych, którym generalnie ta aplikacja się przedstawia. Tak? Więc w związku z tym, czy to jest klient poczty, czy może pobranie obrazku, może znowuż tak zwany, czasem może być też jeszcze tak zwany one pixel zostać pobrany, który nam wskaże pewne informacje. W związku z tym często takie rzeczy właśnie nie pobierania tego domyślnie wszystkiego, a nóż widelec to będzie coś, co generalnie w tym momencie niestety nam zaszkodzi, to w tym momencie widzimy na przykład jakiś właśnie spam, jakiś phishing, jakiś próbę oszukania albo jakąś lewą fakturę, nazwijmy to, na którą weźmie na przykład dokument i znowuż wchodzimy coraz głębiej. Z jednej strony mamy pocztę, mamy dokumenty. Przyzwyczailiśmy się bardzo mocno do dokumentów. Rachunki za prąd, rachunki za telefon, inne rzeczy. Dokumenty PDF. I znowuż, jeżeli będziemy mieli odpowiednio, otrzymamy przygotowany załącznik, czy to będzie w dokumencie typu Word, Excel, czy to będzie dokument Acrobat Readera w PDF-ie, to znowuż, jeżeli będziemy korzystali z aplikacji nieaktualnej i właśnie ten Acrobat Reader będzie podatny, otworzymy taki dokument, to ten mechanizm wejścia będzie służył do tego, że właśnie otworzymy tylko dokument, tylko go otworzymy za pomocą tej aplikacji, bo na to liczy atakujący, że my go otworzymy, bo zaciekawi nas, tak, że na przykład zostaliśmy to, co powtarzałeś, szybko teraz już, nagle, tak, ale nawet i czasem rachunek za prąd generalnie, czy rachunek za telefon, który co miesiąc przechodzi. Mniej. Tak jest. Ale bardzo często chcemy zapłacić ten rachunek za telefon, tak? On będzie wyglądał tak samo. Wystarczy otworzyć, no i znowuż aplikacja stara, nieaktualizowana, będzie miała podatność, zostanie wykorzystana. I teraz, jeżeli dalej spojrzymy na to, to idąc w takim kierunku paranoi, jak już chcemy być na przykład bezpieczni, wchodzimy do jakiegoś miejsca, gdzie faktycznie chcemy się czuć bezpiecznie, to zwracam uwagę tak. Po pierwsze, część osób generalnie ma cały czas włączoną kartę sieciową Wi-Fi, dostęp. Generalnie zostawia to, no bo przecież tak naprawdę po co my się stanie przez Wi-Fi. Ale jeżeli korzystamy generalnie przecież z internetu budowanego przez modem LTE, tej karty sieciowej nie potrzebujemy. Wyłączmy. Jeżeli nie korzystamy z Bluetootha, wyłączmy. Znowuż, ja wiem, że te urządzenia od strony funkcjonalnej dla użytkownika są świetne. Przychodzę do domu, samochód mnie rozpoznaje, wyciągam słuchawkę z pudełka, dokładnie, może być jakiś, dokładnie, bo jestem rozpoznawany po tych właśnie elementach, ale to z drugiej strony to są te same elementy, które dzisiaj mogą być niebezpieczne, czy mogą być wykorzystane. No i teraz z jednej strony wiedza na ten temat, że z jakiegoś powodu chcemy, żeby faktycznie jest takie miejsce, idziemy w takie miejsce, gdzie możemy czuć się niebezpiecznie, to zadajmy bot. Po to mamy na przykład szybkie podejście do trybu samolotowego, tak? Oczywiście, tryb samolotowy nie wyłączy nam kart Wi-Fi, nie wyłączy nam Bluetootha, no bo generalnie w samolocie możemy słuchać muzyki, więc znowuż ta dokumentacja i ta świadomość, że tryb samolotowy, część osób myśli, to tylko nas odcina, ale generalnie odcina nas od komunikacji GSM, od operatora. Ale sieci bezprzewodowe, czy do tego Bluetooth generalnie nadal działa, możemy się komunikować, w związku z tym trzeba było zadbać przed tym wejściem do metra. Właśnie to jest taka wskazówka dla tych osób, które gdzieś tam były dotknięte, że wyłączamy Bluetootha, wyłączamy sieć Wi-Fi. No i jak już generalnie jak nie chcemy korzystać z tego urządzenia, to w tym momencie wejdźmy jeszcze w tryb samolotowy. No i przez ten czas, gdzie faktycznie może być to zagrożenie, nie korzystamy. No ale ja bym powiedział dobrze, że w tej Warszawie trasy metra nie są takie długie. No, można nie słuchać muzyki przez chwilę. No, myślę, że są inne niektóre i prawie godzinne niektóre, tak? To myślę, że ktoś może nie wytrzymać, jadąc z jednej stacji, z jednego końca na drugi koniec Warszawy. Ale ja bym powiedział jedną rzecz taką, że
nie dajmy się w pewnych momentach zwariować. Niektórzy mówią, właśnie, takie podejście, jak żyć, jak sobie radzić. No właśnie, przygotować się na te zagrożenia. Znowuż, jeżeli będziemy mieli kopię zapasową, to proszę zobaczcie, państwo, jak część osób się strasznie bardzo denerwowała, na przykład jak ich komputer zaszyfrował ransomware. Ale ja podkreślam tak, jeżeli ktoś jest dobrze przygotowany, no to mówię, no dobrze, to jest tylko czas do odtworzenia generalnie mojej kopii zapasowej i jeżeli ma zrobiony na tyle kopię zapasową dobrą, że jest w stanie otworzyć na przykład obraz całego dysku na komputerze, to jest przygotowany. Mówi, dobra, mam kopię z wczoraj. 2 dni straciłem, maile się pobiorą, inne rzeczy z komunikatora. Jak najwyżej utraciłem sprzed 2 dni, to poproszę, żeby jeszcze raz wysłali. Ale odtwarzamy. Tam, gdzie było zainfekowane pewne dane, czy był na programie złośliwe było w naszym systemie zagnieżdżone, po prostu w ostateczności możemy nawet i dysk wymienić zupełnie. No, w urządzeniach generalnie nie wszystkich daje się dyski wymienić, ale to myślę, że w tym kolejnym odcinku, w którym będziemy mówili o komputerach Mac i o bezpieczeństwie komputerów troszeczkę, to też na tym wspomnimy. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na ten element taki, przygotujmy się. Czyli jeżeli właśnie taki telefon, nie wiem, po takim ataku w metrze, załóżmy, że tylko proszę pamiętać, że ten atak nie był na tyle złośliwy, że telefon wracał do funkcjonowania, tylko trzeba było go zrestartować, tak? To w tym momencie, jeżeli jesteśmy przygotowani, wiemy, że gdzieś w odpowiednim miejscu w chmurze, w innym miejscu mamy kopię zapasową, jesteśmy w stanie wziąć kolejne urządzenie, kupić. Nawet jak nie chcemy kupić nowego urządzenia, to kupić urządzenie używane, tak? Więc w związku z tym tak naprawdę odtwarzamy urządzenie, za kilka godzin po pewnym odtworzeniu backupu mamy te nasze miejsce, bo my byliśmy na to przygotowani. Jak dzisiaj się przygotujemy, że te ataki mogą być z różnych stron, przygotujemy się na to, że możemy utracić dane, awaria telefonu, zalanie telefonu, nawet przecież możemy upuścić telefon, co nie jest takie to nie jest trudne, dokładnie. To da się zrobić. Co czasem pokazywało się, że nosząc telefon w kieszeni mogło się okazać, że zapomnieliśmy się, usiedliśmy na ten telefon i mamy 2 części telefonu, tak? Więc w związku z tym telefon w 2 częściach, więc w związku z tym, jak jesteśmy przygotowani, no to właśnie to jest ten element. Budujmy tę świadomość, starajmy się doczytywać generalnie, czy patrzeć na nowe metody, sposoby ataków. Bardzo często czy banki, czy inne instytucje informują o tych sposobach, ostrzegają. Dzisiaj są kampanie właśnie security awareness, budowanie świadomości. Edukujmy się, czytajmy na ten temat, przygotujmy się, czytajmy dokumentację, to też warto co ewentualnie poprawić. Być może, jeżeli jakaś aplikacja generalnie właśnie spowodowała tą czynność, to być może z tej aplikacji trzeba zrezygnować. Tak, nie wiem, jakiegoś komunikatora, jakiegoś medium społecznościowego. Głośno jest teraz o TikToku i tak dalej, o dostępie do pewnych danych. To ja znowuż podpowiadam jedną rzecz. Jeżeli istnieje takie ryzyko, że ta aplikacja będzie nam wyciągała pewne za dużo danych, dlaczego nie skorzystać z klienta webowego? Z klienta, z przeglądarki. Możemy osiągnąć to, co jest. Część osób powie, no dobrze, ale nie będę powiadamiany, bo nie właśnie ta prywatność, która gdzieś tam była, że tak powiem, nas w ogóle ma wersję webową? Tak. Nawet w ogóle nie mam, więc nawet nie mamy. Facebook też ma wersję webową. Tak? Pozostałe komunikatory, niektóre też. Oczywiście nie są tak wygodne, ale z drugiej strony, jak już ktoś myśli o tym pewnym bezpieczeństwie, czy generalnie mówi, no dobrze, to skoro to jest aplikacja, która jest niebezpieczna... Albo jestem bardziej bezpieczny, albo bardziej wygodny. Trochę tak, nie da się tutaj... Dochodzimy właśnie do tego, mówiąc o bezpieczeństwie, trzeba powiedzieć sobie jasno. Bezpieczeństwo przede wszystkim, czy ewentualnie użytkowanie telefonu, to jest kompromis między bezpieczeństwem a wygodą. Jeżeli będzie wygodnie, to będzie mniej bezpiecznie. Nie będzie nam urządzenie przeszkadzało, nie będzie się w kółko pytało o hasło, o nasz wizerunek twarzy, nasz odcisk palca i to w tym momencie będzie mniej bezpiecznie, ale wygodnie. Jak będzie bezpieczniej, to będzie mniej wygodnie. Będę musiał się logować co chwilkę, odcisk palca przykładać, ewentualnie ten telefon przykładać do twarzy, widzieć. Być może niektóre aplikacje, takie jak na przykład mObywatel, znowuż wymagają kolejnego PIN-u. Czyli znowuż, żeby uruchomić aplikację, mimo że to jest mój telefon, przecież ja podałem PIN do telefonu, to jeszcze kolejna aplikacja. To samo dotyczy bankowości elektronicznej. Mamy aplikację, to ona znowuż wymaga jeszcze PIN-u. I znowuż musi być to inny PIN niż ten. Face ID, jakby takim... No właśnie, czy ten Face ID to mówiliśmy pod kątem bezpieczeństwa, czy na pewno biometryka generalnie tutaj nam zapewni to bezpieczeństwo, to ja zwracam tylko uwagę, żeby też przemyśleć, w jakich elementach ta biometryka, która nam ułatwia życie, czy chcemy z niej korzystać, czy nie. Tak, to na tej zasadzie, więc jeżeli ktoś dba mocno o swoje finanse, to myślę, że z tą biometryką jednak by zachował do tego PIN-u, często zmienianego do tych elementów, ale z drugiej strony, no znowu stracimy wygodę. No, czy się da, albo dodać zapasową twarz, tak? Generalnie na wypadek generalnie różnych czynników. Tak. Ale to właśnie popatrz, bo z jednej strony ten PIN jest wygodniej, no bo go możemy zmienić, tak? No ale twarzy nie zmienimy. No nie zmienimy. Tutaj trzeba zrobić to. Odcisk palca możemy zmienić palec, tak? Generalnie niektórzy mówią u ręki albo u nogi. To w zależności, który generalnie trudniej jest nam później
przełożyć. Powiedziałeś jakby takie teraz, dziś mi się złożyły takie 3 rzeczy. Po pierwsze, rozmawiamy o tym iPhone'ie, który ma te jakby elementy dotyczące dbania o to nasze bezpieczeństwo, może wspierania tego naszego bezpieczeństwa przy tej wygodzie korzystania. Powiedziałeś o Macu i będziemy tam mieli osobny odcinek, gdzie będziemy rozmawiali o tych kwestiach dotyczących co w Macu piszczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No i wymieniłeś komunikator. No i tak naprawdę te elementy iPhone, komunikator i Mac mi się łączą, no bo mamy taki wspólny komunikator Apple'owy iMessage. Zdecydowana większość ludzi traktuje go jako inną formę SMS-ów, dopóki tak naprawdę chyba nie zaczynają odkrywać, nie mają kolejnego urządzenia, gdzie się okazuje, że tak naprawdę na tym urządzeniu spokojnie mogą sobie też to przeczytać, komunikować się i to jest jakby takie uwspólnione. I potem zaczynają się zastanawiać, jak to działa i dopiero potem im się otwiera w głowie, że jest warstwa ta SMS-owa, czyli kiedy SMS-y przychodzą od tych ludzi, którzy nie mają iPhone'a, albo kiedy nie mają włączonego iMessage, albo kiedy ty nie masz tam przez jakiś czas włączonego, ale tak naprawdę to jest komunikator, czyli iMessage jest komunikatorem, który i teraz dosyć mocno Apple ostatnio jakby pokazuje, że robi dużo, żeby ten iMessage był komunikatorem bezpiecznym. I teraz co znaczy, że jest bezpiecznym? On jest bezpiecznym end-to-end, kiedy kto się, czy może się włamać, trochę jakby wracając do tego, co powiedziałeś i tu odsyłam, będzie rysunek, ale też dla tych wszystkich innych, którzy nie słuchali albo może pamiętają do tego trójkąta bezpieczeństwa, tak? Czyli ten element dotyczący tego dostępu, integralności. Jak tutaj wygląda temat iMessage? Dlaczego dla Apple'a to zaczyna być ważne? Generalnie z punktu widzenia samych wiadomości iMessage, czy generalnie komunikacji, po pierwsze oczywiście tutaj elementem wspólnym jest Apple ID, po którym tak naprawdę nawet jeżeli urządzenie, którym chcemy się skomunikować, to generalnie to urządzenie musi się też również ta druga strona zidentyfikować, czy ta druga strona musi się uwierzytelnić po stronie serwerów Apple'a, tak? Czy generalnie czy ma. Jeżeli nie otrzymamy potwierdzenia, czy użytkownik się nie uwierzytelni, to znaczy wyślemy klasycznego SMS-a, bo nie wykorzysta. I to oczywiście ten element, musimy pamiętać, że wtedy, znowuż jeżeli chodzi o podsłuchiwanie czy inne elementy, to nie jest wysyłane tak jak SMS przez sieć operatora, tylko wiadomości wysyłane są poprzez właśnie zaszyfrowany kanał. Mówimy tutaj o komunikacji czy szyfrowaniu end-to-end, czyli od punktu wyjściowego do punktu końcowego. I tutaj po pierwsze czyli to, mamy co wychodzi z urządzenia i do niego to, co trafia. wychodzi z urządzenia, to trafia. To jest warstwa, ja bym to nazwał tak roboczo warstwą transportową. Czyli czy przesyłamy jakieś informacje, które są przesyłane różnymi kanałami przez serwery pośrednie Apple'a i ta informacja trafia bezpośrednio do odbiorcy. No i teraz musimy tutaj zwrócić uwagę tak, część odbiorców uważa, że jak słyszy, że komunikator i ma end-to-end szyfrowanie, to już jest bardzo bezpieczny. I ja lubię takie informacje, jak w komunikatorze się pojawia, że od tego momentu rozmawiam ze sobą bezpiecznie, już nie będę wymieniał nazwy komunikatorów, gdzie właśnie, bo jest szyfrowanie end-to-end. Ale musimy pamiętać, że te szyfrowanie end-to-end to zapewnia, że od aplikacji, która jest zainstalowana na naszym urządzeniu, do przy drugiej aplikacji. I tak jak wspomniałeś, jeżeli używamy z kilku urządzeń Apple'a, mamy drugi telefon, mamy tablet, mamy ewentualnie jeszcze Maca, tak, czy generalnie mamy komputer, no to okazuje się, że w tym momencie z tej funkcjonalności nagle te wszystkie informacje się powielają, bo one się pojawiają na innych urządzeniach. Czyli z jednej strony komunikacja jest bezpieczna, ale musimy pamiętać, myśląc o bezpieczeństwie, że nasze informacje powielają się. Czyli generalnie z jednej strony odkładają się na kilku urządzeniach. Dotarły, ale są różne urządzenia. Tak, jeżeli zdecydowaliśmy się, że korzystamy, pozwoliliśmy danemu urządzeniu na korzystanie z iMessage, tak, czyli zezwalamy na wysyłanie, korzystanie z tego kanału komunikacji, to te informacje też się pojawią. To najczęściej widać, jak przyłączamy nowe urządzenie i nagle na starym urządzeniu, w jednym i drugim urządzeniu przyłączają się te same wiadomości, tak? No i nie będę mówił już brzydko o różnych, że tak powiem, rzeczach, których osoby nie powinny robić. Nagle się okazuje, że telefon zostawiony w domu wyświetla to, co nie powinno być. Więc w związku z tym, gdzie jest to szyfrowanie? No szyfrowanie tutaj jest właśnie na tym elemencie brzegowym, ale dodatkowo znowuż bezpieczeństwo tych informacji, które przesyłają komunikatora, zależy od bezpieczeństwa. Po pierwsze urządzenia, o których mówiliśmy, jak my je chronimy. Po drugie niestety o kopiach zapasowych.
bo w kopiach zapasowych też te wiadomości będą. Więc myśląc o tym, że jeżeli chodzi o te elementy, jak mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa, to trzeba zapewnić bezpieczeństwo wszystkich innych elementów. Na przykład tak jak już wykonujemy kopie zapasowe za pomocą iTunes czy innych mechanizmów, czy w chmurze, włączmy domyślnie szyfrowanie tych danych. Wtedy te dane będą, powiedziałbym, więcej tych danych będzie backupowane, bo jeżeli mamy włączone szyfrowanie backupu, to Apple więcej tych danych dostarcza i z drugiej strony też, znowuż, tak naprawdę silnymi mechanizmami sobie wysyła ten backupy gdzieś tam do urządzenia zdefiniowanego. Tak? Czy to będzie chmura, czy to będzie inne urządzenie, ale też zapewni szyfrowanie. I teraz wracając do komunikatora, to tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy, bo oprócz Apple i wszystkie inne firmy martwią się, co za chwilkę będzie tak zwane post-quantum kryptografii. Czyli ta komunikacja tutaj, szyfrowanie end-to-end zapewnione jest przez silne mechanizmy kryptograficzne, które zapewniają szyfrowanie, integralność i właśnie tą poufność, o której mówiliśmy, właśnie podczas wymiany informacji. Ale teraz okazuje się, że komputery kwantowe, które wchodzą, które mają za chwilkę wejść, mogą tutaj na tym rynku bardzo mocno zamieszać. Ze względu na moc obliczeniową. Na moc obliczeniową może się okazać, że do dzisiaj stosowane algorytmy będziemy potrzebowali krótszego czasu do złamania, czy przede wszystkim do przyjęcia działania tych algorytmów i przyjęcia kluczy szyfrujących. W związku z tym Apple, tak jak i inni producenci, już myślą tak zwane post-quantum. Co będzie, czyli jak już zapewnić mechanizmy, które dzisiaj będą. Tutaj już nie chciałbym technicznie wchodzić w algorytmy RSA, czy krzywe eliptyczne, które są wykorzystywane jako algorytmy dla urządzeń mobilnych, właśnie klasyczne mechanizmy, czy algorytmy szyfrowania, czy wymiany informacji, tak zwanej kryptografii klucza publicznego. W telefonach i urządzeniach mobilnych bardzo mocno wszystko poszło w kierunku właśnie krzywych eliptycznych. One wykorzystują klucze o krótszej długości, ale z tą samą siłą, tak? W związku z tym to też jest dzisiaj działanie. W związku z tym Apple i inne firmy już dzisiaj myślą, że trzeba doprowadzić takie algorytmy, już myśleć na ten temat, co zrobić w kontekście, jak za chwilkę te komputery faktycznie będą dostępne. Tak? Czyli generalnie trzeba wymienić, a to nie jest takie proste, bo jak spojrzymy teraz na przykład na takie funkcje skrótu, tak zwana funkcja hash, tak? Czyli to jest taka funkcja, która generuje wartość skrótu z dowolnego ciągu informacji. No i teraz, jeżeli spojrzymy na to w tym momencie za chwilkę może się okazać, że zaimplementowane te funkcje, te algorytmy w różnych mechanizmach wymiany informacji, płatności elektronicznych, połączeń sieci bezprzewodowych, połączeń bluetoothowych, nagle te wszystkie algorytmy będą słabe. Będziemy mogli wszystko podsłuchiwać. W związku z tym tutaj to, co się dzieje w tym kontekście, już właśnie, czy iMessage, czy generalnie pozostałe elementy, myślą wszyscy już o tym, że już musimy dzisiaj myśleć i wdrażać powoli rozwiązania, które będą obowiązywane w tak zwane post-quantum kryptografii, czyli generalnie już jak to będzie szeroko i powszechnie dostępne. No i kończąc wątek komunikatora, to trzeba pamiętać, szyfrowanie end-to-end służy do bezpiecznego transportu wiadomości z jednego urządzenia na drugie urządzenie, ale te wiadomości zostaną. Ja bym powiedział też nie na darmo. O to trzeba zadbać, a z jednej strony powiedziałbym, że ta czarna strona mocy korzysta z tak zwanych wiadomości znikających. Czyli dba o to, że ta wiadomość, która znajduje się, jest wysyłana w komunikatorze, już nie będę wymieniał też nazw komunikatorów, różnych komunikatorów, czyli ona będzie James ważna Bond, na przykład... naszego poprzedniego odcinka to znikające, niszczące się kasety, dokładnie spalające się wiadomości. Czyli widzimy wiadomość, ona będzie wyświetlona tylko albo raz, albo przez określony czas i później znika. Ale znika również z tej bazy, czyli jest usuwana z tej bazy telefonu. Okej. I teraz... Kończąc jeszcze w ogóle wątek bezpieczeństwa, to na przykład ostatnim elementem takim, który moim zdaniem warto by powiedzieć, to jest bezpieczne pozbycie się telefonu. To jest też bardzo ciekawy wątek, bo generalnie bardzo część osób mówi, no dobrze, jak się pozbyć tych danych bezpiecznie, bo one przecież przechowujemy bo ten całą komuś historię oddajemy. dokładnie. No właśnie. Tu są dwie rzeczy. Musimy zadbać oczywiście o zabezpieczeniu, które dotyczy tak zwanego active locka, to znaczy, czyli nasze urządzenie, jeżeli zostanie wyzerowane, czyli wyczyszczone, to oczywiście będzie wymagało znowuż naszej zgody, żeby, że tak powiem, swoim identyfikatorem się na tym urządzeniu uwierzytelnić i ponownie zrobić. Ale musimy znowuż wrócić do tych kluczy i do tej Secure Enclave, o której mówiłem, czyli z jednej strony klucze szyfrujące, które znajdują się właśnie w tej Secure Enclave, czyli wykorzystywane przez procesor SEP, generalnie one odpowiadają za to, że te klucze są wykorzystywane do szyfrowania danych, które są zapisane na telefonie. Czyli z jakiegoś powodu, jeżeli te dane są zaszyfrowane, przechowane na telefonie, to jeżeli my wyczyścimy teraz dane, w pierwszej kolejności proces bezpiecznego oczyszczenia czy usuwania danych z telefonu dotyczy właśnie usunięcia tych kluczy szyfrujących. To teraz nawet jakbyśmy mieli 256 giga, 512 giga danych zaszyfrowanych
ileś tam zdjęć, to znowuż, jeżeli nie mamy tych kluczy, to nawet zakładając, że ktoś będzie w stanie wylutować tego chipa, gdzieś tam dostać się w specyficzny sposób, pod mikroskopem, jak to niektórzy mówią, inny tak dalej, to dostanie dane zaszyfrowane. Więc w związku z tym musimy pamiętać o tym tutaj, że właśnie usunięcie tych kluczy szyfrujących powoduje, że te dane, które są zaszyfrowane, są bezużyteczne. Chyba że pewne elementy, tak jak powiedziałem, backupy, inne rzeczy odtworzymy. No to jest zupełnie, ale to jest bardzo często też takie informacje na grupach się pojawia, usunąłem zdjęcie albo wykasowałem, przywróciłem telefon do bezpiecznego i chcę uzyskać dane. No to masz niestety kłopot. Jeżeli nie masz backupu, znowuż wracamy do tego elementu, żeby przygotować się do tego naszego utraty, więc w związku z tym, tak jak mamy, to mamy z czego tworzyć. Jeżeli nie, no i teraz znowuż zahaczając o mechanizm, o których mówiliśmy o checkmate'cie, o tej podatności, to niedobra wiadomość jest taka, że osoby, które korzystają z tych starszych telefonów od 5 do X, to niestety te zabezpieczenia właśnie, czy generalnie ta podatność umożliwia zdjęcie ActiveLocka. To chciałbym, żebyśmy mieli świadomość, że jeżeli mamy starszy telefon... Ale tam co powiedzieliśmy, to jednak, to żeby się włamać, to trzeba go fizycznie podłączyć. Tak, to ale generalnie jest tak, że ktoś go właśnie znajdzie, to w tym momencie do tej pory nowy telefon, jeżeli będziemy mieli, to w tym momencie ActiveLock zadziała. W kontekście takim, że nie wykorzysta go. I wtedy ktoś ma ten czas na podłączenie ktoś ma prawo, i grzebanie. Jak znajdzie telefon i widzi, że jest kod zabezpieczony, to może go usunąć i mamy czy narzędzia, mamy wbudowaną funkcję do czyszczenia telefonu. On go wyczyści. No i teraz, o ile na nowym telefonie, jak nie ma tej podatności, generalnie w tym momencie wykorzystamy ActiveLock zadziała. To znaczy wprowadź maila i w tym momencie nikt nie wykorzysta bez naszej akceptacji tego urządzenia. To przy starych telefonach chcę zwrócić uwagę, że te ukradzione telefony, niestety starsze, wrócą na ten rynek wtórny i tutaj oczywiście możemy zwrócić się do operatora, żeby blokował numery e-mail i tak dalej. Czy to operatorzy działają dobrze, czy nie, to pewnie trzeba było zapytać operatorów, czy to jest dla nich opłacalne, czy nie wiem. Nie chciałbym się tutaj wypowiadać za operatorów, ale od strony znowuż tej technicznej, o której mówiliśmy, to te stare telefony da się ominąć i z jednej strony mówiłem o zabezpieczeniu dostaniu się do danych. Nawet jak ktoś już nie ma danych, ale wykorzystaniu urządzenia to jest drugi element. Dlatego moim zdaniem to, co warto pamiętać, śledzić podatności, no i korzystać w miarę najnowszych urządzeń, nie czekać, aż generalnie przestaną być dostarczane poprawki. Będziemy zbliżali się do lądowania. Jeszcze temat dotyczący, trochę tam wspomniałeś, takiej anonimowości. No bo z jednej strony powiedziałeś, że kiedyś jakby tą pewnością rozpoznania był ten MAC adres, no bo go można było, cokolwiek byśmy nie robili, przeczytać i było wiadomo, że to ja wracam do tej restauracji, tam do knajpy, gdziekolwiek, do jakiegoś klubu. No i teraz dzisiaj te MAC adresy są generowane jakby właśnie po to, żeby przykryć tą naszą bytność tam, ale ja rozumiem, że nie ma stuprocentowej gwarancji na to, że jesteśmy anonimowi, to też, żebyśmy nie przesadzali my z pewnymi naszymi zachowaniami różnymi w internecie, tak? Takimi dotyczącymi i hejtowania i jakichś naszych takich zachowań, nie wiem, dziwnych, bo raczej ktoś dojdzie do tego, tak? Jakie to było urządzenie, a potem z tym urządzeniem da się skojarzyć człowieka. A ja bym powiedział, że zawsze ta osoba hejtująca, czy w inny sposób sobie robiąca pewne czynności niezgodne z prawem, tak to nazwijmy, popełni błąd. I to jest istotne. Czyli w związku z tym, z jednej strony, anonimowość faktycznie dzisiaj jest na pewnym dość dużym poziomie zapewnienia. Jeżeli ktoś dba o wszystkie szczegóły, to faktycznie może czuć się anonimowo. Nie korzysta z usług, które właśnie śledzą oczywiście MAC adresa, bo to jest jedna rzecz, ale tutaj chodzi o identyfikatory, o konta, powiązanie tożsamości. Jeżeli bardzo mocno tego przestrzega, to faktycznie może być anonimowy do pewnego czasu, ale w pewnym momencie może popełnić błąd. To, co widzieliśmy na przykład na fanpage'ach Facebooków i innych. Ktoś się zapomniał przelogować. Ktoś się zapomniał przelogować, nie na tym koncie wyświetlił informacji. Znowuż mamy powiązanie. Z drugiej strony ktoś gdzieś tam, korzystając z mediów społecznościowych, zostawi komentarz znowuż nie na tym koncie, co by chciał. Czyli nagle generalnie znowuż się nie przeloguje. Z trzeciej strony musimy pamiętać, że pewne elementy, na przykład jak aplikacje bankowe czy inne, wymagają dzisiaj sprawdzane urządzenia, czy pewne identyfikatory są pobierane, bo są do korzystania. I nagle się okaże, że z tego samego urządzenia ktoś w sposób legalny, już, że tak powiem, raz jako, powiedzmy, ten anonimowy, drugi raz z tego samego urządzenia skorzysta jako nieanonimowy. Wiadomo, że dzisiaj naprawdę hakerzy korzystają dość mocno z urządzeń, które po prostu wykorzystają i wyrzucą, tak? Bo to jest najprościej. To może być telefon komórkowy, to może być tablet, bo dzisiaj tego typu, to może być urządzenie IoT, Raspberry Pi, takie małe komputerki, tak? Które są jednopłytowe, więc tych urządzeń może być tutaj wiele do wykorzystania, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że
przestępcy, czy ktoś, kto generalnie ten może popełnić pewien błąd. I tutaj wchodzimy w pewne aspekty informatyki śledczej. Informatyka śledcza w pewnym momencie też jest w stanie analizować. Jeżeli wiemy, że na przykład przeglądarka Tor nie zostawia śladów w systemie operacyjnych, no to w tym momencie przy określonych warunkach na przykład można wykorzystać zrzut pamięci, to co się znajduje w pamięci. I na przykład znowuż ta osoba zamiast wyłączyć komputera, jak korzysta z laptopa, zamknie tego laptopa. Domyślnie zrobi się plik hibernacji albo ewentualnie skorzystamy z plików tymczasowych i ten zrzut pamięci, ta pamięć będzie aktywna, dostępna. I znowuż przejmując takie urządzenie, mając do tego dostęp do urządzenia w określonych warunkach. Ja nie mówię, że każde urządzenie, po to byłbym, ale w pewnych elementach znowuż da się odczytać to, co możemy, pewne informacje, które mogą wskazać na potencjalnego sprawcę. A poza tym, proszę pamiętajmy, że generalnie, jeżeli chodzi o te elementy tutaj, bo mówimy najczęściej o atakujących, o hakerach, którzy kradną pieniądze, to się najczęściej nam chyba tutaj tak kojarzy, to musimy pamiętać o jednym innym aspekcie. Tu jest aspekt obiegu pieniędzy. Dziś te pieniądze muszą w jakiś sposób przejść przez słupa, przez inne osoby, które się pojawiają, tak? Więc w związku z tym, oprócz aspektów technicznych, czyli anonimowości, czyli cyfrowej tożsamości, to musimy pamiętać, że ta osoba musi z tych pieniędzy skorzystać. Kiedyś nawet jak dostanie bitcoiny, to kiedyś z tych bitcoinów, jeżeli nie jest w stanie kupić, to musi je tutaj gdzieś też odzyskać, czy, że tak powiem, skorzystać z kantoru, wymienić bitcoiny na jakąś walutę. Tu mamy oczywiście, przestępcy starają się bardzo mocno generalnie wykorzystywać różnego typu młynki czy inne elementy, które w bitcoinach rozdrabniają to teraz drobnej, żeby w setkach, że tak powiem, transakcji jeszcze tak gdzieś tam rozrzucić te rzeczy. No ale zawsze, jeżeli spojrzymy na te elementy, to ta osoba, która czy hejtuje, czy która stara się być po tej złej stronie mocy, może popełnić błąd. Będzie na tyle czuło się swobodnie, nie tyle będzie już zapomniał o tych wszystkich, tej higienie z kolei tutaj innej, higienie hakera, że on musi pamiętać, że jak generalnie skorzysta, to tylko tutaj ma konta do ciemnej strony mocy, a tutaj ma. No przecież ktoś, kto jest z jednej strony hakerem, to z drugiej strony też żyje w normalnym świecie. Generalnie. Nie sądzę, że to są osoby, które żyją gdzieś tam w podziemiu generalnie i tylko wychodzą na czas. To znaczy, na pewno te osoby są powiązane trochę tak, że w tym momencie żyją w ciemnych pomieszczeniach bez okien i tak dalej, ale musimy pamiętać, że znowuż ta osoba, która generalnie nie wiem, czy już będzie miała satysfakcję z hejtowania kogoś, może też zostawić ślady. Ślady zostawione są w tym, co mówiliśmy wcześniej. Zostawianiu elementów związanych z prywatnością. Identyfikator aplikacji, wersja systemu operacyjnego, na którym pracuje. I bardzo często jesteśmy w stanie rozpoznać, że dana osoba, korzysta z urządzeń iOS albo skorzysta z Androida. Tak? I w związku z tym znowuż te urządzenia też zostawiają ślady. No i myślę, że to jest temat na oddzielny element, jak informatyka śledcza sprawdza, czy generalnie bada te ślady, które pozostawimy, czyli to są tak zwane artefakty, ślady, które wskazują na wykonanie określonych czynności. I po tym wydaje nam się, że nie ma czegoś takiego, nie ma takich śladów, wyczyściliśmy dobrze pewne rzeczy, a niestety drobna pomyłka, drobny element może tutaj nam wskazać i że uda się ustalić. Więc ja bym proponował, jak już ktoś chce hejtować, co do niczego nie zachęcam, to ja zawsze podkreślam jedną rzecz. Hejtując, czy wykonując nielegalne czynności w sieci, pamiętaj, że w pewnym momencie one mogą generalnie zostawić ślady i też możesz popełnić kiedyś jedyny błąd, na podstawie którego zostanie ta osoba tutaj złamana. Tak? No więc dlatego zachęcam, tak jak rozmawialiśmy, do etycznego hackingu, bo możemy robić to samo, tylko tyle, że działając legalnie. Umknęła mi jedna rzecz, bo tutaj miałem taki komentarz dotyczący tego, że fajnie, że wszystko to, co mówimy, dotyczy jakby ludzi, którzy się znają trochę, wyrośli w tym pokoleniu tych urządzeń, tylko wcześniej w tym odcinku poprzednim mówiliśmy o tych kwestiach dotyczących włamów. Albo są włamy bezpośrednio na urządzenie, tak, albo są włamy z wykorzystaniem socjotechniki. Jakaś taka nieskomplikowana rada dla tych ludzi tego pokolenia Silver Generation, srebrnego, takich, dla których jednak oni dosyć późno weszli w te kwestie używania tych wszystkich urządzeń elektronicznych. Na co oni powinni zwracać uwagę, szczególnie to, co powiedziałeś w tym szybko, tak, bo tu się coś stało, bo tu wnuczek, bo tu córka, bo tutaj pana pieniądze są. Co można tym ludziom
poradzić? Albo w jaki sposób, nie wiem, dzieci powinny pracować, czy wnuki? No właśnie to te dzieci i wnuki powinny edukować. To jest właśnie to, że generalnie zachęcam bardzo mocno do właśnie wykorzystania tej wiedzy wnuków i rodziców, powiedzmy do swoich dziadków i babci, bo mówimy o tym pokoleniu, żeby im pomóc, tak? Generalnie, jeżeli chcą zrobić coś, to pomóc im, uświadomić ich przede wszystkim właśnie tego typu rzeczy, że uświadomić o tego typu atakach. I na przykład, jeżeli jest jakiś podejrzany telefon, to takie słowa powiedzone, że nie zawsze trzeba każdy telefon odebrać, sprawdzić informacje. Z tej strony, jeżeli będzie na przykład informacja taka, że właśnie dzwoni właśnie jakiś policjant, który mówi, że generalnie namierzają przestępcę i szybko proszę zebrać jakieś pieniądze, czy ktoś przyjdzie po pieniądze, to należy zawsze tutaj zachować spokój. I ta szklanka wody. Napić się wody, tak? Właśnie. Okay. Generalnie czyli w tym momencie metoda na łyk wody powiedzieć bardzo przepraszam, a ja teraz nie mogę rozmawiać, jestem w sklepie. Tak? Na tej zasadzie. I wtedy telefon do wnuczka, telefon do syna, do córki i generalnie słuchaj, tak wygląda, ja jestem wystraszona. Generalnie nie bać się, generalnie zatrzymać na chwilę. A z drugiej strony, no niestety, te elementy takie typu kliknięcie do bankowości na link, wytłumaczenie im, że pewne operacje dotyczące płatnicze robimy z aplikacji, przepisujemy, nie klikamy, mimo że my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Bo proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie tu doładowanie telefonu, cyk. Tutaj przychodzi jakaś szybka akcja, dopłacenie do paczki, tu generalnie sklep internetowy, tu jakaś płatność, tu faktycznie tych linków. Generalnie z drugiej strony nawet osoby też generalnie pokolenia, które się wychowały na tych urządzeniach, też łapią się na tego typu rzeczy, bo tu jest właśnie ten pośpiech, ja bym powiedział. I teraz tak, to jest trudne. Ale ja uważam, że generalnie dni takie jak Dzień Babci, Dziadka, urodziny, imieniny, to jest świetny moment, żeby podzielić się przez młode pokolenie z wiedzą dotyczącą, a słuchajcie, tutaj mamy takie ataki na wnuczka, wyglądają tak, wyglądają przy tak. stole to o bezpieczeństwie. Zamiast polityce o bezpieczeństwie. Fajny, zachęcamy. Za jakiś czas będą święta jedne, drugie. Może właśnie przy stole warto porozmawiać o bezpieczeństwie. Tak, i powiedzieć właśnie im, czy przede wszystkim właśnie ich wyedukować i zaoferować pomoc, bo to jest najważniejsze. Niestety osoby, powiedziałbym, które no nie są już młodzi, o tak byśmy to ładnie nazwali, to generalnie dla nich te urządzenia są też za małe. I to jest też problem, tak? Tak? Więc w związku z tym zadbajmy o to, że jeżeli mamy urządzenie, to jednak, żeby skorzystać, nie wiem, być może właśnie nauczyć, jak skorzystać z większym urządzeniem. Dzisiaj coraz więcej urządzeń pozwala na podłączenie do monitora, do telewizora i jeżeli generalnie na tym wtedy widać wszystko, jak na dłoni, generalnie, że coś jest podejrzanego, czy ewentualnie faktycznie jak ktoś ma problem z cyferkami i numerem konta, który przepisać, żeby właśnie w taki sposób spojrzeć na to z innej, większej perspektywy może. Ale na pewno poleciłbym edukację. To jest jedna rzecz, a z drugiej strony no, osoby nie chcą pewnych rzeczy korzystać, bo właśnie z uwagi na to zagrożenie, ale przede wszystkim uświadomić ich z punktu widzenia socjotechniki, a przy urządzeniach pomóc im, nauczyć, być może czasem znowuż. Ja wiem, że brzmi to bardzo, bardzo źle, ale ja jestem zwolennikiem posiadania dwóch urządzeń. Tak jak na przykład jestem zwolennikiem służbowego i prywatnego, jak są pracownicy, to moim zdaniem część pracowników chce bardzo mocno łączyć telefon, bo nie chce dwóch telefonów. Ale ja uważam, że generalnie pracownik z jednej strony powinien mieć swój prywatny telefon i swój służbowy. Dlaczego? To, co jest prywatne, zostaje w prywatnym, to, co zostaje służbowe. Ja wiem, że jakbyśmy weszli w tematy MDMA, profili i tak dalej, to byśmy tutaj pewne rzeczy ograniczeni, separacje da się robić, okej. Ale z drugiej strony ta sama informacja. Tu jest telefon do bankowości, do przelewów, tu jest telefon czy urządzenie, a tu masz telefon do rozrywki, tu masz telefon do komunikatorów, właśnie tu masz ten. Nie na tym samym telefonie czy tablecie korzystamy z komunikatora, komunikujemy się z bliskimi. Właśnie korzystajmy z tego, z komunikatorów, z transmisji wideo. To jest właśnie bardzo ciekawe. Generalnie te osoby potrzebują tego kontaktu, żeby się z nimi skontaktować, połączyć na wideo, pokazać, pomachać babci, dziadkowi czy tacie, mamie. Po to te nowoczesne media zostały stworzone, żeby z jednej strony je wykorzystywać, ale z drugiej strony, jak już musimy i chcemy ograniczyć, to ja bym sugerował przynajmniej 2 urządzenia. Ja wiem, że to jest koszt, ale z drugiej strony koszt zwraca się szybko, jak generalnie zostaniemy tylko przynajmniej raz oszukani, tak? No i świadomość. I ta świadomość, tak jak powiedzieliśmy, te wspólne rozmowy edukacyjne przy tym obiedzie generalnie świątecznym. Szanowni Państwo, to już drugi odcinek, bo jak się okazuje, rozmowy o bezpieczeństwie jakoś kleją się same. Tak naprawdę jest tak dużo tematów do poruszenia, do omówienia, że tutaj z Krzysztofem rozmawiamy drugi raz. Przed nami już się szykuje kolejny odcinek, w którym będziemy rozmawiali o kolejnych rozwiązaniach dotyczących kwestii bezpieczeństwa.
Jakoś tak, z jednej strony jestem po kolejnej rozmowie z ekspertem bezpieczeństwa. Tam ci bardziej z poziomu systemu organizacji, ty tu jednak z poziomu takiego indywidualnego. Ja chyba uczciwie przyznam, że coraz bardziej jestem świadomy i przerażony tego, co tak naprawdę może się wydarzyć, szczególnie, że o tym mówimy, że to nasze urządzenie, ten nasz telefon jest właściwie naszym wszystkim, kluczem, dowodem, portfelem, pieniędzmi itd., itd. I chyba to, co Krzysztof powiedział, warto zwrócić uwagę, mieć taką cyfrową higienę, tak? Po pierwsze, dbać o to urządzenie, żeby były aktualne wersje. Jeśli to tylko możliwe, żeby to nie była jakaś bardzo stara wersja tego telefonu, tak? No bo okazuje się po latach, że tam ktoś coś jeszcze mógł odkryć i warto je zmienić. Warto uważać, gdzie podłączamy ten telefon, jakie aplikacje ściągamy. Warto wykorzystać w tych rozwiązaniach Apple'a te wszystkie kwestie wspierające naszą prywatność, czyli przyjrzeć się, jaka aplikacja do nas przychodzi, co z nią chcemy zrobić, jak będziemy z nią funkcjonować, na co jej pozwalamy, żebyśmy potem nie byli zdziwieni, że ona coś zrobiła. I chyba kolejna rzecz, warto też taką, na bazie moich doświadczeń, jeżeli z jakiejś aplikacji nie korzystaliśmy przez rok, po prostu usuńmy ją, tak? Bo po prostu ją usuńmy. Krzysztof, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Chyba się zapiszę na studia do ciebie, bo tak jak słucham tych wszystkich rzeczy, to jednak warto wiedzieć więcej. No i edukujcie siebie nawzajem i edukujcie wszystkich ludzi. Krzysztof, dziękuję. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki, żeby ta jasna strona mocy nadążała albo nawet wyprzedzała tą ciemną stronę mocy. Ja myślę, że w tym dobrym kierunku wszystko jedno, to podsumujmy trochę dobrym, że tak powiem, takim akcentem, gdzie jak spojrzymy na chociażby Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, czy ewentualnie nasze CERT-y, tak, czyli te elementy, które dzisiaj zarządzają incydentami, ja myślę, że po łączeniu sił międzynarodowych słyszymy coraz częściej, a to zlikwidowano grupę, która odpowiadała za ransomware Lockbit, a to zlikwidowano taką grupę, a tu zablokowano. To jest właśnie siła, że ta jasna strona mocy, czyli generalnie ta wiedza, ta edukacja łączy się w zasoby razem i w stanie są bardzo mocno wszyscy razem z różnych krajów, z różnych organizacji właśnie, te organizacje typu Security Operations Center, CERT-y, współdziałać i wykorzystać ten potencjał, ten wiedzy. I ja myślę, że będziemy coraz więcej słyszeli tych informacji, że coraz więcej przestępców jest zatrzymywanych, ich tożsamość jest ujawniana, już nie są anonimowi, albo bardzo często będziemy słyszeli, że to jest grupa na przykład APT, która gdzieś tam działała w Korei, czy w Rosji, czy w innych krajach, że za chwilkę też zostaną rozpoznani, tak? Więc to myślę, że w tym zakresie tutaj oczywiście o tym bezpieczeństwie, tak jak wspomniałeś, możemy mówić bardzo długo. Pewnie sporo powiedzieliśmy, ale myślę, że jeszcze sporo nie powiedzieliśmy. Myślę, że tutaj jest pewnie do powiedzenia, ale myślę, że warto się udokować, warto czytać, warto słuchać o tych właśnie zagrożeniach. Przede wszystkim mi zależy na tym, żeby nasi słuchacze generalnie zrozumieli jedną rzecz. Warto słuchać, jakie sposoby właśnie wykorzystują to atakujący, czyli jakie nowe pomysły mają. To jest bardzo ciekawe, bo to nam pokazuje, że do tej pory nieznany sposób nagle się okazuje, że za chwilkę będzie już znany i my, żebyśmy tylko nie stali się tą ofiarą. To trochę tego. Jak w pracy. Nie rób, że tak zawsze robiliśmy, tak? Wypróbuj coś nowego. I a propos, trzymam kciuki za to, co tutaj się dzieje, o czym opowiadasz, żeby nastąpiło jakby zjednoczenie tej jasnej strony mocy i żeby to jednak było krok do przodu. A propos kciuków w górę, zapraszam do subskrypcji rozmowy Winergo. Myślę, że jeszcze przed nami wiele interesujących spotkań z wieloma interesującymi gośćmi. Dajcie też znać w komentarzach, o czym byście chcieli, żebym jeszcze z Krzysztofem porozmawiał, bo myślę, że wiedzy ma mnóstwo. Nie do wszystkiego się może przyznać, ale myślę, że może znaleźć dużo fajnych tematów. Także Krzysztof, dziękuję tobie. Dziękuję bardzo. I dziękuję wam, że tutaj z nami byliście. Pozdrawiam serdecznie. Thank you.